Cześć! Dzisiaj o połączeniu równoległym cewek. W naszym przykładzie indukcyjność każdej cewki wynosi około 420 mH. Jeżeli cewki połączymy równolegle, zauważymy, że indukcyjność zmaleje 2 razy. I tutaj wzór wygląda bardziej skomplikowanie, gdyż odwrotność indukcyjności zastępczej jest sumą odwrotności indukcyjności składowych. Taki pomiar jest właściwy tylko wówczas, gdy pola magnetyczne wytwarzane przez indukcyjności nie oddziaływują na siebie. Natomiast warto zapamiętać, że jeżeli już dokonujemy pomiar, gdzie pola oddziaływują na siebie, to jeżeli kierunek tych pól jest zgodny, to indukcyjność zastępcza będzie większa niż wynikałoby to ze wzoru na indukcyjność zastępczą. Natomiast jeśli te pola będą przeciwnie skierowane, wówczas zastępcza indukcyjność będzie mniejsza niż wynikałoby to ze wzoru na indukcyjność zastępczą. Interpretacja tego, dlaczego przy połączeniu równoległym indukcyjność zastępcza maleje, jest zupełnie inna niż przy połączeniu szeregowym indukcyjności. Nie wynika ona wprost z parametrów konstrukcyjnych indukcyjności. Spójrzmy na indukcyjność jako na miarę bezwładności na zmianę prądu. Krótko mówiąc, każda indukcyjność opóźnia zmiany prądu płynącego przez tą indukcyjność. Możemy wywnioskować z przekształconego wzoru, że jeżeli zmiana prądu jest większa, czyli szybsza, to indukcyjność takiego układu powinna być mniejsza. Spójrzmy teraz na symulację obwodu z indukcyjnościami. Jeżeli załączymy jedną indukcyjność, mamy jakiś wzrost prądu. Możemy oczywiście tą symulację przyspieszyć. Natomiast przy załączeniu dwóch indukcyjności te wykresy się pokrywają i wzrost prądu na jednej indukcyjności jest dokładnie taki sam jak na drugiej. Możemy to potwierdzić odłączając jedną indukcyjność od obwodu. Zobacz, co teraz się stanie, gdy w jednym obwodzie pozostawimy jedną indukcyjność, a w drugim połączymy dwie takie same indukcyjności równolegle. Wyraźnie teraz widać, że wzrost prądu w jednym obwodzie jest 2 razy szybszy niż w drugim. Możemy zauważyć, że tam, gdzie cewki połączone są równolegle, ten wzrost prądu jest 2 razy szybszy. Więc skoro wzrost prądu jest 2 razy większy, czyli zmiana tego prądu jest 2 razy większa, to oznacza, że indukcyjność układu zastępczego równolegle połączonych indukcyjności musi być 2 razy mniejsza. I właśnie w ten sposób należy spojrzeć na połączenie równoległe indukcyjności. Jeżeli przeprowadzimy taką samą symulację dla idealnych indukcyjności, efekt będzie ten sam, tylko że charakterystyka zmiany prądu będzie linią prostą, a nie jak w przypadku rzeczywistym linią logarytmiczną. W opisie filmu masz linki do symulacji.